praktycznie od rana padało, także nic nie zdążyłem zrobić tego, co chciałem. Poza tym, że przeszedłem dość sporo Lizbony i zrobiłem zakupy w centrum handlowym Colombo, tak się nazywa, bardzo urokliwie. Jeżeli ktoś czasami się dziwi, dlaczego nie ma ludzi na ulicach w Lizbonie, to najprawdopodobniej są w centrum handlowym Colombo, bo były tam dosłownie tłumy Portugalczyków i lokalnych ludzi. Moje pierwsze wrażenia co do Lizbony są, powiedzmy, trochę zmieszane. Jeden z moich kolegów powiedział... Śmierdzi tutaj starym chujem, to... Tak by to określił. Porównając do Sewilli, gdzie jest, mimo że ta architektura jest też zachowana, tak standardowo, klasycznie powiedzmy, tak samo tutaj też jest sporo tej architektury klasycznej, jednak w bardzo mizernym stanie, przypominającym przykładowo Kraków, który jest moim zdaniem bardzo zaniedbany, ale to jest moje tylko zdanie na ten temat i nie mogą mieć zdania, że to jest bardzo urokliwa forma estetyki przestrzennej, nie? Według mnie to jest po prostu zaniedbanie i tyle, i palenie chuja, że komuś się nie chce czegoś zrobić przykładowo. Portugalczycy są chyba bardziej wyluzowaną narodowością niż Hiszpanie, także to po części tłumaczy ich własne podejście może do tego tematu, dlatego wszystko tutaj na pierwszy rzut oka wygląda nie za bardzo urokliwie, powiedzmy tak. Takie są tylko moje mniemania. Hostel za to jest wspaniały, w którym teraz jestem. Cieszę się bardzo, że tutaj jestem. Naprawdę fajne miejsce znalazłem, fajne miejsce wybrałem tutaj w Lizbonie. No i co jeszcze wam mogę powiedzieć? Chyba jedynym takim plusem Lizbony, który ja osobiście zauważyłem, jest to mianowicie bardzo nietypowa rzecz jak dla mnie, ale jest to metro w Lizbonie, które jest tak samo urokliwe jak metro w São Paulo, czyli też zbudowane najprawdopodobniej przez Portugalczyków. I muszę przyznać, że jak na chwilę obecną i w tylu krajach, co byłem i podróżowałem metrem, to metro w Lizbonie i w São Paulo są chyba moimi dwoma najbardziej ulubionymi miejscami pod względem przestrzennym, architektury, pewnych dekoracyjnych jakichś tam wstrzyków, które są tam zamontowane, czy tam wydekorowane artystycznymi jakimiś wizjami, co jest bardzo fajne. No i tak samo jak w São Paulo mi się podobało metro w São Paulo z tego właśnie, że było przestrzenne i ładnie przydekorowane przeróżnymi ozdobami typu rzeźby i jakieś tam malunki, freski i tak dalej. Kolejną rzeczą jest to, że co zaobserwowałem w Portugalii, jak tylko przekroczyłem granicę między Hiszpanią a Portugalią, były bardzo urocze rzeźby. Mam na myśli rzeźby takie artystyczne. Jedną serię rzeźb zaobserwowałem na lotnisku w Faro, ale jednak nie miałem jak zrobić zdjęcia. A drugą natomiast po drodze w autobusie w miejscowości, jak dobrze pamiętam, Almodovar, coś takiego, przynajmniej tak mi się kojarzy ta miejscowość. Bardzo fajne rzeźby. Lubię rzeźby. Nie miałem na myśli tych takich fizycznych pod względem wyglądu fizycznego i takiego siłownianego, który też jest bardzo ważny, ale pod względem rzeźb jako dzieł sztuki. Myślę, że też nie można pomylić rzeźby z pomnikiem, bo to są dwie kompletnie odmienne sprawy, są to dwa odmienne gatunki. Rzeźba jest zawsze przedstawieniem jakiejś tam wizji twórczej, natomiast pomniki są jakoś takim, powiedzmy to bardziej adekwatnie. Pomniki służą zawsze jakiemuś większemu szczytnemu celowi, upamiętnieniu zazwyczaj, nie? Jakichś większych szczytnych celów i idei, a co w przypadku rzeźb jest raczej mniej adekwatne, bo to jest tylko sztuka po prostu, nie? Tak przynajmniej z mego własnego doświadczenia potrafię wywnioskować.
Czyli nie mylmy rzeźb i pomników, bo to są dwa odmienne sprawy. Rzeźb artystycznych i pomników, bo to są dwa odmienne gatunki w ogóle kreatywności, jakby nie patrzeć. Ale jednak zaobserwowałem to tutaj w Portugalii i naprawdę mnie uraczyły swoim wdziękiem, powiedzmy tak. Także dzisiaj już więcej nic nie zrobię z tego, co planowałem. Poczekam aż do jutra. Zjadłem teraz obiad i jutro się wybiorę, jak nie będzie padać oczywiście, ale mam nadzieję, że nie będzie, to wybiorę się na miasto i trochę pokręcić. Wieczorem się nie zapuszczam zbytnio na miasto, tylko z takiego powodu, że nie wiem, jakoś jak mogłem sobie chodzić bez problemów w Hiszpanii wieczorem po mieście. Nie było dla mnie problemu czy w Madrycie, czy przykładowo w Sewilli. Także tutaj mam mieszane uczucia co do tego miasta. No nie wiem dlaczego, jakieś takie wibracje mało przyjemne, mimo że to Europa i środek Europy, powiedzmy, cywilizowanej, współczesnej, to jakoś nie za bardzo mam poczucie bezpieczeństwa takiego, nie? Szczególnie jeżeli bym miał chodzić z aparatem i tak dalej i samemu po mieście wieczorem. To tylko to są takie moje własne doznania na temat tego, co do tej pory spostrzegłem w Lizbonie. Mogę się mylić, może tu być kompletnie bezpiecznie, tylko że ja kręcę jakoś sobie nieprzyjemną fazę, ale jednak jest to taka jakaś tam aura, która gdzieś funkcjonuje tutaj w przestrzeni i którą ja na przykład odbieram na swoich jakichś tam częstotliwościach myśleniowych. Także tutaj jakoś mam troszkę tak mieszane uczucia. No i nie będę tam w sumie ryzykował, nie? Nie stać mnie, żeby sobie kupować nowy sprzęt do aparatu. Nie stać mnie później na płacenie adwokata, jeżeli komuś zrobię krzywdę, nie? Przykładowo, w samoobronie własnej. No i tak, na tym zakończmy.
Lizbonie chyba jedna rzecz, której brakuje mi w tym miejscu, jest brak plaży miejskiej. Tak jak w porównaniu do Rio de Janeiro, gdzie ta plaża miejska jest w sumie w centrum miasta. Tutaj jest dostęp do morza, ale to jest bardziej port. Myślę, jakby było taka jeszcze możliwość plaży, to miasto byłoby chyba jednym z takich bardziej odpowiednich nawet do życia i do funkcjonowania. Że to by było na tyle, jeśli chodzi o mój pobyt w Lizbonie. Miasto, które warto odwiedzić, na pewno 2 dni nie starczają, żeby... w ciągu 2 dni można coś zobaczyć, ale chyba raczej nie wszystko. W ciągu tygodnia można to miasto zrozumieć, a w ciągu miesiąca z pewnością można i nawet pokochać. Ale jak to z zauroczeniami bywają też i fatalne. Z pewnością 2 dni nie starczają na to, żeby zobaczyć wszystko, co Lizbona ma do zaoferowania. A tydzień, 5 dni czy 6 dni to jest wystarczający czas, żeby poznać to miasto, no i po części zrozumieć, nie, jak funkcjonuje. Ale po prostu każde miasto jest tak zbudowane, że nie wszystkie dzielnice, nie wszystkie osiedla, nie wszystkie ulice są fajne, a niektóre są mniej przyjemne. I tak samo w Lizbonie, ponieważ mimo, że hostel, w którym mieszkałem, był naprawdę wyśmienity, jeden z lepszych, w jakich do tej pory nocowałem podczas swoich podróży, to jednak dzielnica nie była aż taka bardzo ciekawa, nie? Tak przynajmniej z mego własnego doświadczenia i co dla mnie odpowiada jako przestrzeń, w której dobrze się czuję. Na tym polega chyba egzystencja w mieście, że są rejony, które bardziej nam sprzyjają i są rejony, w których się czujemy mniej bezpiecznie, mniej przyjaźnie i tak dalej. Także było sporo narzekania z mojej strony, ale tym raczej nie będę Was raczył. I tyle, pozdrawiam. Okej, nadszedł czas, kurwa. W mojej Lizbonie to chyba jedna rzecz, kurde.